Kochani, ruszamy. Witajcie na naszym kanale InstaVan Live. Dziś odcinek gadżety, bez których nie wyjeżdżamy. Zaprezentuję Wam to, co my faktycznie bierzemy zawsze ze sobą w trasę, na drogę. I tak naprawdę podzielę to na dwie kategorie. Kategorię camping i kategorię spanie na dziko. Dlaczego? Dlatego, że są to dwie różne kategorie, totalnie różniące się sobą. Jak jeździcie po kempingach, to ta pierwsza część może Wam się przydać, a druga część programu Wam się nie przyda. A jak jeździcie vanlifersko i śpicie na dziko, to ta druga część może Wam się przydać, bo może jest coś, czego nie macie, a będzie Wam się to podobało. Pierwszy element, bez którego już obecnie nie wyjeżdżamy, to podjazdy. Raczej każdy wie, o co chodzi do wypoziomowania samochodu. Powiem Wam szczerze, że nie da się bez tego wyjechać, nawet na dziko. Bardzo często ich używamy. Jak to sprawdzamy? Sprawdzamy to tak, że mamy w środku taką małą poziomiczkę. O, w tym miejscu można powiedzieć, i ona nam pokazuje, czy jesteśmy wypoziomowani, czy nie. Do czego one nam służą? Do tego, żeby nam się lepiej spało i przede wszystkim, żeby nam tutaj woda nie spływała do środka. Jak krzywo stoicie, woda idzie do środka falami. Żeby nie było, dziś akurat jest ten dzień, w którym nam się udało postawić bęka tak na równym, że nie musimy go poziomować, ale nie zawsze to się udaje. Kolejnym elementem ważnym na kempingu jest prąd. Te trzy elementy, które zawsze zabierać obowiązkowo ze sobą. Przede wszystkim ten bębenek 25 metrów. Hit sezonu, malutki, zgrabny, 25 metrów. To jest takie minimum, które potrzebujecie. Bardzo fajnie się go zwija i faktycznie, tym bardziej, że jest ze złodziejką. Słuchajcie, to musicie mieć. Tą końcówkę, bez tej końcówki nawet nie wyjeżdżajcie za teren Polski. Dlatego, że w Polsce faktycznie są wszędzie gniazdka 220, ale za granicą praktycznie są wszystkie te przejściówki. To wejście jest najczęściej używane za granicą. Bardzo rzadko spotkacie klasyczne 220. Dobra, my się teraz pójdziemy podłączyć do prądu. Ja to z reguły zawsze staram się powiesić w ten sposób, że gdyby deszcz padał, no to tutaj jest to chronione przed deszczem. Tak staram się też to zamontować, żeby to sobie wisiało do góry w sposób, teraz mi deszcz tego nie zaleje, nawet jakby padało, prawda? Całość też ukrywam pod samochodem w razie deszczu, żeby to nie przemakało. Dobra, mamy prąd podłączony. Co dalej? Słuchajcie, kolejnym naszym elementem jest markiza. No niestety nie mam takiej fajnej markizy, jak ma tu Szczepan. Zobaczcie. My akurat żeśmy się nie zdecydowali. Powodów jest droga. 4,5 do 5 tysięcy taka markiza, więc nasze oszczędności życiowe nie pozwoliły na zakup czegoś takiego, ale za to mamy tańszą wersję markizy, a mianowicie za 350 zł. Zaraz Wam pokażę. No i słuchajcie, tak wygląda nasza taka tania wersja markizy, a mianowicie jest to taki trapik, który faktycznie gdzieś się sprawdza nam w terenie. Tym trapikiem można się bawić w różne kombinacje. Ja Wam tu pokazałem teraz taką pierwszą, najzwyklejszą, ale oczywiście można go poskładać na inne sposoby. I mamy rozłożoną wersję drugą.
Także widzicie, że są przeróżne możliwości rozkładania, jak sobie można, że tak powiem, trochę pokombinować. Szczerze, dla nas się to spisuje, ma to swoje duże plusy. Przede wszystkim cena chyba z 350, może 400 zł na dzień dzisiejszy. Za bardzo się nie martwię, że przyjdzie jakiś wiatr i mi to porwie, bo tak naprawdę nic się z tym nie stanie. Jest to poprzypinane do ziemi, więc ma to, że tak powiem, swój plus. Jest lżejsze od markizy i powiem szczerze, że no, producenci markiz nas przez to nienawidzą, no ale trudno, muszą z tym jakoś żyć. Kolejnym elementem, bez którego nie wyjeżdżamy na kemping, jest podłoga. Jak widzicie, ten to ma porządną podłogę. Nasza podłoga wygląda bardzo skromnie, w przeciwieństwie do podłogi Szczepana. Szczepan to ma dywan perski, jak widzicie, razy 4. No, ale też muszę powiedzieć, że nasza podłoga, to żeśmy zobaczyli u Szczepana i żeśmy sobie wzięli na próbę, się to sprawdza. Ja Wam powiem tak, ten gadżet kupiony w Action się sprawdza, dlatego że to możecie wziąć na plażę. To możecie sobie wziąć na plażę jako podkład pod Was ręcznik. Naprawdę genialna sprawa i my to tak używamy. Kolejny elemencik to foteliki i krzesła i tak jak wszyscy mają takie wspaniałe foteliki jak tu u Szczepana, widzicie, podwójne, o proszę, elegancko, zobaczcie. Podnóżek, jakby goście przyszli, to mają gdzie usiąść też, a jak gości nie ma, no to śmiało można nóżki sobie trzymać. Piękny, ładny stoliczek, duży, olbrzymi stoliczek tego, no a my mamy coś takiego, jak obok Adrianki widać. Nie wiem, czy to jest stoliczek. Co to jest? To jest stoliczek. To jest stoliczek. To jest stoliczek? No tak, stoliczek. Aha, to jest stoliczek. No dobra. To ja uwierzę. Stoliczek, no. Zobaczcie, nasze stanowisko. Zawsze ściągamy buciki. Jest dużo skromniejsze od Szczepana. Mamy takie krzesełka i z takich ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że mamy magnetyczne lampki, jak widzicie, tak? Jest to fajna sprawa. Mogę je Wam zawsze polecić, bo ile lampek żeśmy mieli, tyle lampek żeśmy zbili, a od tej pory, że tak powiem, Adrianki lampka na Aperola, moja lampka, że tak powiem, na wodę mineralną, jak widzicie, charakterystyczna. Więc my mamy taki malutki stolik w porównaniu do tego, co ma Szczepan, ale to, tak jak mówię, no, każdy z Was wybierze pod siebie. Co dalej? Zewnętrzna wycieraczka, bez względu na to, czy mamy dywanik wyłożony, zewnętrzna wycieraczka jest zawsze z nami. I tu taki protip, mamy taki, można powiedzieć, ręczniczek, ale on jest zawsze wilgotny. Zawsze wilgotny, nigdy suchy i wchodzimy już na wilgotno do środka. Wycieramy sobie wilgotne potem mamy dywaniki. I kolejnym elementem jest oświetlenie. Kolejnym elementem jest oświetlenie i tu nie ogranicza Was tylko łańska fantazja, co powinniście ze sobą zabrać na fajne wieczory. No ja Wam powiem, co my mamy. To mamy, w dzień jest trudno zaprezentować, ale mamy lampkę taką nocną, pokażę Wam ją wieczorem. Latarka na komary. No niestety jest tam trochę tego. Fajnie to działa. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać wieczorem. Tutaj mamy inną łaparkę na komary i oczywiście lampkę. No tutaj mamy przede wszystkim, to Wam mocno polecam, to jest szperacz. Też Wam pokażę, jak to działa. Mam nadzieję, że zobaczycie nocną wersję, no bo tak ciężko lampki prezentować w nocy. No i czołówka obowiązkowa lampka. Każdy, kto jeździ vanem, praktycznie ma czołówkę albo powinien mieć, ona niejednokrotnie się przydaje. No i oczywiście LEDy. My to używamy najczęściej jako skakankę. Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi. Inni, że tak powiem, używają to do markizy. Bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, kolejnym elementem są wiatraczki. My używamy oto takiego wiatraka razy 2, żeby nie było w dwóch sztukach. Każdy z nas ma swojego. Naprawdę on nam życie ratuje niejednokrotnie, a dlatego go używamy, bo jest mega cichy. Słuchajcie,
ma 3 prędkości. Tam gdzieś jeszcze nawet ma oświetlenie, którego nigdy nie włączamy tak naprawdę. Rzadko go włączamy, ale wiatrak ma 3 prędkości i on praktycznie, my przy nim zasypiamy. Jest mega cichy, mega wydajny, ma potężny tutaj akumulator, służy to praktycznie jako powerbank. Przechodziliśmy przez różne wiatraczki, ale ten jest najlepszy. Ja zresztą, jakby kogoś tam od razu interesował taki wiatraczek, to linka zostawię tam w opisie do niektórych elementów, które tutaj Wam pokazuję, to po prostu linka Wam od razu zostawię, co to jest. No i mamy też taki podręczny, śmieszny, mały wiatraczek, takie baby można powiedzieć, ale on powiem Wam, że w upałach jest genialny. Ma również 3 prędkości, to małe coś i on po prostu jest dosłownie do czegoś takiego. Bardzo często Adrianka go ma w torebce praktycznie ze sobą cały czas i w niektórych okolicznościach naprawdę się przydał, wierzcie mi. Słuchajcie, wiatraczki już były, po wiatraczkach jest stołowe palenisko. Ja mu dużo czasu nie będę poświęcał, bo jest osobny odcinek temu. Można sobie zobaczyć na osobnym odcinku, o co z tym chodzi. A przy okazji powiem Wam, że też tutaj mamy translator. Też nie będziemy translator, on też nam zawsze towarzyszy. Przydał się niejednokrotnie, chociaż w dzisiejszych czasach już posiadanie komórki może powiedzieć wystarczy, ale też go zabieramy i się jeszcze przydaje. Często w knajpach, jak się tłumaczy menu. To były elementy, bez których nie wyjeżdżamy na kemping, bo tak naprawdę na kempingu wszystko inne macie, czyli prysznice zewnętrzne, umywalki. Jeszcze rzecz, która, że tak powiem, dla nas jest ważna, ostatnio żeśmy się dorobili, no to też wiecie, że mamy wespy, 2 już obecnie, tak? I nie to, że jedna jest moja, a druga jest Adrianki, nie, druga jest Szczepana, zgadnijcie, która. I faktycznie to też jest element, bez którego już się nie będziemy ruszać. A teraz przechodzimy do van life'u. Słuchajcie, między van life'em a kempingowaniem, jeżdżeniem po kempingu jest olbrzymia różnica, dlatego że na van life musicie być totalnie niezależni, musicie mieć własny prąd, własną wodę. Kibelek to jest całkowicie inne przygotowanie. I tak naprawdę najważniejsza rzecz na van life'ie to od razu mogę Wam powiedzieć oponki. Oponki i tu warto zainwestować zawsze w ATeki. Opony terenowe, AT można sobie samemu gdzieś tam wybrać. Myśmy wybrali opony, które są, też dam opis w linku, jakby kogoś interesował. Opony, które są pół na pół. Oczywiście mają AT, mają oczywiście śnieżynkę, żeby było wiadomo, bo bez takiej śnieżynki nie wpuszczą Was do Szwajcarii przykładowo i do Austrii na niektórych odcinkach, więc to też warto zaznaczyć. Przyznam szczerze, że te opony nam na Sardynii życie uratowały, bo tam parę razy mieliśmy, że tak powiem, w takim piaseczku problemy z takim piaseczkiem, ale żeby nie było, prócz opon, oczywiście zaraz po Sardynii wjechały do nas trapy, które wiecie, one w tym momencie tutaj mamy zamontowane z tyłu platformy. Ciężko mi je teraz Wam pokazać, bo tam są przyczepione, ale bez trapów też już się nie ruszamy na dzikusa. I kolejnym elementem, bez którego nie wyjeżdżamy na dzikusa, a w sumie nawet można powiedzieć, że w ogóle nie wyjeżdżamy, tak jak wiecie, to jest ten już Boster. Ten Boster, on już parę razy nam życie, zresztą ja Wam pokazywałem w ostatnim filmie, jak żeśmy tym filmie o kominkach, bez niego byśmy już nie ruszyli. Ja na dzień dzisiejszy mam słaby akumulator, tak jak mówiłem, zanim wymienię akumulator, to jeszcze chwilę muszę go pomęczyć, aczkolwiek już się zbieramy do wymiany akumulatora tego kabinowego, więc ten Boster faktycznie bez niego już nie jeździmy i on faktycznie daje nam, uratował nam parę razy życie ostatnimi czasy. Kolejnym najważniejszym elementem przy van life'ie jest woda
I tu już Wam pokażę, jak my sobie z tym radzimy, jakie rzeczy mamy. Praktycznie powiem Wam tak, bez takiego 20 literków się nie ruszamy. On zawsze nam towarzyszy, taki zapasowy karnisterek i my go zawsze napełniamy. Więc po napełnianiu zbiornika 100 litrów, po napełnieniu tego mamy w bęku 120 litrów wody. Ten element, jak pewno wiecie, służy tutaj do tego. O, w tym momencie, cholera jasna. Dobra, kto nas oglądał, to pewno już wie, jak to u nas jest rozwiązane. Do tego wpinamy węża albo taką przejścióweczkę. No ja akurat sobie wpinam tutaj taką przejścióweczkę, dlatego że to mi łamie, że tak powiem. O, w tym momencie mam to tak skonstruowane. I teraz tak, wąż. Węża my mamy, polecam Wam, takiego zwijanego, grubego. Też nie wiem ile tutaj jest, ale chyba z 15 metrów. I faktycznie to jest, przydaje się nam takie, im dłuższy, tym lepszy. I teraz słuchajcie, końcówki. Końcówki, nie ograniczajcie się w końcówkach. Zobaczcie, szeroka taka. Wąska taka. Jeszcze jedna wąska taka. To są inne rozmiary. O, teraz żeby nie było, takie przejścióweczki. 3 rodzaje tych przejściówek. I co tu jeszcze mamy? Coś takiego. Summa summarum ja Wam powiem, że te elementy, które tutaj mam, one mi się przydały. Naprawdę one mi się przydały. To jest ta przejściówka na 2, żeby połączyć ze sobą 2 węże. One mi się naprawdę przydały. To kolejny element. Boże, ja Wam powiem tak, co jedziemy do jakiegoś kranika, to inna wersja, że tak powiem, końcówek. Więc tych końcówek u nas się nazbierało trochę. I szczerze, jak będziecie jeździć za granicą, to idźcie do Obi i weźcie wszystkie możliwe. I życie Wam powie, że i tak żeście jakiejś tam nie macie, jak będziecie za granicą. Ale faktycznie bez tych już się nie ruszamy. Dobra, co jeszcze? Jeszcze mamy filtr z drugiej strony. O, to Wam tu pokażę. To jest filtr. Tutaj już podłączamy go do wody. Tu się wciska do kranika. Zresztą już Wam pokażę. Poczekajcie. Ten filtr idzie od tej strony. Ten filtr idzie od tej strony i tak naprawdę przepuszczamy wodę przez ten filtr. Dlaczego tak? Dlatego, że słuchajcie, naprawdę w różnych miejscach żeśmy czerpali wodę. Naprawdę w różnych miejscach. I te miejsca nie zawsze wzbudzają nasze, że tak powiem, zaufanie, że tam leci krystaliczna woda. A lepiej, żeby nas brzuchy na wyjeździe nie bolały, tak? Każdy z Was może powiedzieć, ale to się przegotuje i będzie dobrze. Szczerze, myśmy zainwestowali w ten filtr. I co jeszcze? To już Wam pokażę, co jeszcze. Dobra, żeby Wam pokazać, musiałem tutaj szufladę wymontować, bo już Wam pokażę, jaki mamy mechanizm. Tu mamy zamontowany filtr węglowy, jak widzicie. Filtr węglowy, a tu mamy zamontowany od tej strony, mam nadzieję, że to jakoś uda mi się pokazać, filtr UV. Filtr UV-ka. I to wszystko jest podłączone do zimnej wody. To wszystko jest podłączone do zimnej wody. O, nasz kran. Szczerze polecam Wam taki kran. Taki kran. Od razu wymontowałem ten oryginalny i kupiłem coś takiego. Zobaczcie. Fajna sprawa. Tu kaczuszka trzyma gąbeczkę. O, ten kran jest fajny. No i te filtry mamy podłączone do zimnej wody. Ona jest tylko do zimnej wody, nie do ciepłej, więc powiem Wam tak, zimną wodę, którą praktycznie cały czas pijemy, mamy przefiltrowaną przez 3 filtry. Ten pierwszy, który pokazywałem, węglowy i na samym końcu przez UV. Temat wody mamy ogarnięty. Już Wam pokażę, co jeszcze.
Jeszcze to mamy tutaj takie elementy. Czy ja to otworzyłem? Dobra, zobaczcie. Siekierka obowiązkowo z nami jeździ. Piłka też obowiązkowo z nami jeździ. A tutaj mamy tak zwany, od niedawna z nami jeździ zestaw samonaprawczy. Po tym jak złapałem gumę na Lewkadzie, to od tamtej pory z nami to jeździ. Jak cena 8 euro, jak widzicie. Coś takiego. I uwaga, co jeszcze? I w tym momencie mogę Wam pokazać, zainwestowaliśmy w czujniki do ciśnienia opon. To urządzonko wygląda mniej więcej tak. To pewno niektórzy wiedzą. Coś takiego jest na baterie słoneczne i uwaga, mierzy mi ciśnienie opon wszystkich, ciśnienie opon i temperaturę. O dziwo temperaturę, a to jest fajne, jakbyśmy zjeżdżali z jakiejś górki na hamulcach, więc też sygnalizuje, że mamy przegrzane hamulce. Jeszcze tutaj w tym miejscu to tak, trytytki to wiadomo, że bez trytytek się nie rusza. Trytytek nigdy nie za mało, zabierać się zawsze takie różnego rodzaju trytytki. Zawsze, one się zawsze przydają, a jak ich nie macie, to tym bardziej się przydają, bo to zawsze tak jest. Tutaj taka linka, jest linka. Tą linkę wożę od pewnego momentu też, żeśmy się zakopali na podwórku, nie do zajechania, żeśmy się zakopali i wtedy brakowało mi dosłownie tej linki i tego haka. Od tamtej pory oczywiście to mamy. No i słuchajcie, tu jeszcze taki element, który tu wozimy, ale też go nie będę, tak go pokażę. Saperka. Słuchajcie, saperka służy, jak wiecie, do zakopywania kota. Każdy, kto ma kota, to mu się taka saperka przydaje, bo jak sama nazwa wskazuje, służy do zakopywania kota. Niejednokrotnie była użyta. Ona była niejednokrotnie, jak mieliśmy kota, to była używana. Od niedawna już nie mamy kota, więc została saperka, ale powiem Wam szczerze, może się jeszcze przydać. Zobaczymy. Bez niej też się nie ruszamy. Słuchajcie, taki element elektryczny na vanlife to jest tak. Solary jak największe, im większe solary, tym lepiej. Akumulatory im większe, tym lepiej. 200 w akumulatorach to takie totalne minimum. Ja marzę o 400-600 w akumulatorach cały czas. Naprawdę, jak się ma Starlinka, kamery do monitorowania, laptopy, drony i inne rzeczy, to schodzi, a jeszcze byście chcieli sobie parę rzeczy odpalić, jak suszarkę do włosów swojej żony. Przede wszystkim suszarkę do włosów swojej żony. Ja w ogóle zapomniałem, że ja bez suszarki nie ruszamy się z domu. Tak, to jest w ogóle pierwszy element, który z nami jedzie. Suszarka do włosów Adrianny. I teraz tak, o solarach nie będę mówił, bo to o tym, ale co Wam powiem, jak jeździcie po kempingach, to solary Wam w ogóle nie są potrzebne, akumulator kabinowy w ogóle Wam nie jest potrzebny, to jest taki zbyteczny wydatek. Kolejnym elementem, bez którego się nie ruszamy na vanlife jest, uwaga, łapka na muchy. Słuchajcie, niby taka prosta rzecz, ale ja Wam powiem, ona mi była tyle razy potrzebna, że głowa mała, dlatego nauczyłem się bez niej nie jeździć i słuchajcie, ja Wam pokażę, co jeszcze mam tu. Ten element, taka rzecz, dosłownie, w środku jest aperol, żeby nie było, troszeczkę. Słuchajcie, łapka na osy. Jak ktoś kiedykolwiek miał problem z osami, to coś ratuje życie. Ładujecie tam aperola do środka, może być woda z miodem, może być trochę piwa, ale zauważyłem, że na piwo i na aperola najlepiej to ściąga. Kładzie się to obok, macie święty spokój z osami. O dziwo muchy też tam się łapią, choć to na muchy jest najlepsze na świecie. Moje centrum dowodzenia podczas jazdy, ale tak, przede wszystkim Garmin, bez którego się nie ruszamy. Garmin, że tak powiem, od zawsze nam towarzyszył, chyba najlepsza nawigacja na świecie, jaka może być. Ma swoje wady, ale bez niej w ogóle się nie ruszam. Do niej mam podłączoną kamerkę. To jest kamerka, że tak powiem, zrzutu wody. Tu mam zrzut wody szarej, więc zawsze jak najeżdżam
na... Zawsze jak najeżdżam, może tak odwrócę, będzie lepiej widać. O, szerzej jest. Więc widzę, jak w miejsce, w którym muszę sobie wodę z szaru zrzucić. Genialna sprawa, tak? No i teraz tak, słuchajcie, tu mam tablecik. Tablecik też jest mega przydatny, pomocny, bo w domu leżą, zawadzą, a na dzień dzisiejszy służy nam do oglądania YouTube'a podczas drogi. A przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, tak naprawdę to już Wam pokażę. No, stary, powolny, ale działa. Do podglądu kamer z monitoringu idealnie się nadaje. Tak naprawdę to nie wszystko. Chodzi o to, że mamy tutaj Szczepana. Szczepan, jak wiecie, bardzo często jeździmy razem i Szczepan Wam pokaże rzeczy, bez których on nie wyjeżdża. Zobaczcie, jaka ciekawostka. Szczepan ma kampera na wylot. Zobaczcie, czekajcie, sobie buciki ściągnę. I kampera na wylot. To jest genialny kamper Szczepana. Kiedyś zrobimy tutaj... Szczepan, bez czego nie wyjeżdżasz w trasę? Numer 1. Numer 1. Omnia. Omnia. No, wszyscy Omnia. znają Omnię. Tutaj, o, co mamy na Omni teraz? Kurczak, warzywa, troszkę boczku, troszkę tłuszczu. No to ja przyjdę na to. No oczywiście, zapraszam. No tu będę. Co jeszcze? Co jeszcze? Numer 2. O, numer 2. Młyneczek. Młynek tytanowy do kawy. Tytanowy młyneczek do kawy. Powiem Ci szczerze, że mi się to podoba. Bez tego się nie ruszam. Bardzo mi się to mielisz podstawa. sobie. Ej, Oczywiście ja na świeżo. Flowersach widziałem, jak oni mielą kawę. Tym młyneczkiem? Tak, tym właśnie mleczkiem. O kurczę, Proszę dobra, bardzo. to mnie Czyli namówiłeś. numer 2. Numer 2, młyneczek do kawy. Numer 3. To jest mój nóż specjalny. No dobra, dlaczego specjalny? Marietti, bo włoski. No dobrze, to powiedz coś więcej o tym włoskim To nożu. jest numer 1 we Włoszech, jeżeli chodzi Ten o nóż? Tak, dosłownie. Kroi wszystko. Jest mega ostry. O no co ty gadam? Dobra, no to ja Ci wierzę. Także Włoskim, petarda. dobra, Petarda. okej, dobra. Polecam. No. Co mamy? Co Raz, mamy? Tak, 2, 3. 3. Numer 4. Garnek. Dobra. Niby zwykły. Ja go już znam z Sardynii, ten Szybkowa, garneczek. Tak. dosłownie. Zrobisz wszystko. Każdą fajną zupę. Także polecam. No. No i numer 5. Tak, dzwoneczek, słuchajcie, to jest dzwoneczek na seks. To jest dzwoneczek na seks. No faktycznie, ja muszę se też taki sprawić. No faktycznie, ej, Ktoś przyjdzie? to, słyszysz? Pusto. To powinien być numer 1, tak w ogóle. No ale dobra, dajmy, że najeść, no w sumie tak. pokroić, napić kawy. Dobra, a tu, o, masz to samo. Tak, to jest super rzecz. Tak, To jest na o, pomagę. faktycznie też z trupami w środku. Tak. Czyli działa. O właśnie, zobaczcie, teraz już widać, jak to Idealnie. działa. I faktycznie taki wabik wieczorem się stawia. Lżej się siedzi wieczorami, Oczywiście. tak? A my sobie wieczorami dzisiaj tego. Dobra, a Ty wozisz ze sobą swoje własne papryki? Tak, peperoncino. Peperoncino? Tak, Dobra. ekstra ostre. Ej. No to ja też bym chyba chciał dzisiaj skosztować, chociaż nie wiem, czy bym chciał. Ale dobra, to zobaczymy. No i tak, słuchajcie. Już wiemy, bez czego Szczepan się nie rusza. Ja Wam powiem tak, Szczepan jest najlepszym kucharzem na świecie. Ja już to niejednokrotnie doświadczyłem. Kto z nim był, ten wie, o czym jest mowa. To, co on odpierdziela na kuchni, to jest głowa mała. Polecam.